Witajcie drodzy słuchacze i słuchaczki polskiej audycji Radia Zwarte Łeter FM. Wraz z atypowym Sebą bardzo rzetelnie przygotowaliśmy dla Was kolejny odcinek z serii Zwartych Rozmów, w którym przyjrzymy się dziś warunkowaniom społecznym i temu, jak wpływają na każdy etap naszej codzienności. Spróbujemy wspólnie stworzyć piękny, szeroki obraz tego, co nazywamy warunkowaniem społecznym, odnosząc się do wielu aspektów życia, w tym, i to dzisiaj będzie dla nas szczególnie istotne, do alkoholu. Rozłożymy ten temat na czynniki pierwsze, opierając się na twardych danych i badaniach, żeby naprawdę zrozumieć architekturę pewnej iluzji, w której na co dzień funkcjonujemy. Zaczynamy. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wiele osób wydaje się całkowicie dobrowolnie wkraczać w taki specyficzny labirynt własnej destrukcji? Przez lata wmawiano nam wszystkim, zresztą bardzo skutecznie, że nauk czy szkodliwe nawyki to po prostu brak silnej woli, albo jakieś ukryte, celowe pragnienie zrobienia sobie krzywdy. Ale wiecie co? Z punktu widzenia współczesnej psychologii to jest absolutny mit. W rzeczywistości zachowania, które z boku wyglądają jak autodestrukcja, to w gruncie rzeczy desperacka próba odzyskania kontroli nad swoimi własnymi emocjami. To jest mechanizm obronny. Nasz umysł próbuje się uchronić przed bólem i dysonansem, w który bardzo często wpędza nas po prostu otoczenie. Jasne, skutki uboczne na dłuższą metę są tragiczne, ale tym pierwotnym, zupełnie nieświadomym celem jest tylko i aż próba uśmierzenia wewnętrznego dyskomfortu. Żeby to lepiej zrozumieć, przyjrzyjmy się teorii ucieczki. Sformułował ją świetny badacz Roy Baumeister. Ten model udowadnia, że ten psychologiczny zjazd w dół to nie jest przypadek. To bardzo precyzyjna kaskada wydarzeń, jak spadające kostki domina. Zobaczcie, wszystko zaczyna się od punktu pierwszego, czyli od niespełnienia oczekiwań, często tych całkiem samonierealnych, które wdrukowało nam społeczeństwo. Krok drugi, bierzemy całą winę na siebie. To prowadzi do punktu trzeciego, bolesnej hipersamoświadomości. Stajemy się swoim własnym, najsurowszym krytykiem. W czwartym kroku zalewa nas gigantyczna fala negatywnych emocji. I co robi umysł, żeby po prostu nie zwariować? Uruchamia punkt piąty, tak zwaną dekonstrukcję poznawczą. Mózg odrzuca skomplikowane myślenie, dosłownie wyłącza analizę i zawęża naszą percepcję tylko do bodźców tu i teraz. Na samym końcu wkracza rozhamowanie. W tym stanie irracjonalne i ryzykowne wyjścia wydają się po prostu jedynym ratunkiem przed bólem. I tutaj pojawia się pojęcie krótkowzroczności alkoholowej. Kultura, w której żyjemy, bardzo chętnie podsuwa nam gotowe narzędzie, idealnie pasujące do tej kaskady, o której przed chwilą mówiliśmy. Słuchajcie, alkohol nie usuwa magicznie zewnętrznego stresu. To nie jest żadna magiczna różdżka. Zamiast tego po prostu chemicznie upośledza nasz aparat poznawczy. Dosłownie zwęża naszą percepcję do zera. Odbiera mózgowi tą moc obliczenową, która jest niezbędna do dokonywania bolesnych analiz własnego życia i tymczasowo wyłącza tego okrutnego wewnętrznego sędziego. Daje szybką ucieczkę tu i teraz, ale oczywiście z czasem systematycznie niszczy i zaburza nasze kluczowe systemy orientacji w rzeczywistości. A jeśli myślicie, że to tylko psychologiczne teorie, to wejdźmy na twardy, neurologiczny grunt. Spójrzmy na dane z zapisów fal mózgowych EEG, bo one całkowicie dekonstruują nasze pojęcie tzw. wolnej woli. Zobaczcie, mózgi osób z już ukształtowanym uzależnieniem wykazują zautomatyzowane przesunięcie uwagi w stronę bodźca już w ułamku sekundy. To jest w fazie fali N1. Oznacza to, że reakcja w mózgu następuje szybciej, niż w ogóle zdąży powstać jakakolwiek świadoma myśl. Nie ma czasu na decyzję. Z kolei osoby, które na razie tylko piją, żeby uciec od problemów, wykazują tę samą adaptację minimalnie później, w fazie N2. Wniosek nasuwa się sam, prawda? Wolny wybór z czasem po prostu zanika, dosłownie wyparowuje. Decyzja staje się zdeterminowanym, czysto neurochemicznym nakazem przetrwania emocjonalnego, który został wcześniej okształtowany przez stres. Zatem przechodzimy do kolejnej części. Szokujący paradoks prawny. Skoro wiemy już z twardych danych medycznych, jak potężnie ten mechanizm wpływa na pojedynczego człowieka, no to jak to w ogóle jest możliwe, że tak destrukcyjna substancja jest absolutnie znormalizowana i legalnie dostępna na każdym rogu? Spójrzcie na te tabele. To nie są wymysły. To oficjalne wyniki absolutnie przełomowych badań zespołu profesora Davida Nutta. Zastosowano tu skomplikowane algorytmy, by obiektywnie ocenić faktyczną szkodliwość przeróżnych substancji. Kto jest numerem 1? Najbardziej destrukcyjną substancją na świecie? Alkohol. Wynik to 72 na 100 punktów. Zostawia w tyle i heroinę, i crack. Ale dlaczego tak jest?
Zwróćcie uwagę na tę środkową kolumnę. Główny wektor destrukcji. Aż 46 punktów alkohol zebrał za szkody, jakie wyrządza otoczeniu, innym ludziom. Jego specyfika wyłączania wyższych ośrodków kory mózgowej, tych odpowiedzialnych za naszą moralność i hamulce, sprawia, że po prostu dewastuje tkankę społeczną jak żadna inna substancja. A mimo to pozostaje w pełni legalny. No dobrze, ale skąd to zjawisko wzięło się akurat u nas w takiej skali? Mityczna polska gościnność, to, że rzekomo mamy mocne głowy, to nie jest żaden spadek genetyczny. To rezultat wielowiekowej inżynierii społecznej. Historyczne elity oraz zaborcy cynicznie wykorzystywali tzw. prawo propinacji. O co chodziło? O maksymalizowanie zysków, owszem, ale też o utrzymywanie mas w politycznej i społecznej apatii. To polityczno-ekonomiczne wdrukowanie powoli ewoluowało w ten nasz słynny model picia z rywami. Z biegiem dekad przeobraziło się to w nasz narodowy obyczaj i zbudowało złudną tolerancję, która dzisiaj traktowana jest niemal jak część kultury. A jeśli ktoś wciąż wierzy w ten biologiczny czy narodowy argument, to mamy doskonały dowód obalający tę tezę. Badania przekrojowe nad polskimi migrantami w Australii. Okazało się, że kiedy wyrwie się dorosłego Polaka z tego specyficznego, rodzimego ekosystemu, gdzie każda okazja wymaga toastu i usunie się presję otoczenia, ta osoba dramatycznie obniża ilość konsumowanego alkoholu. Po prostu tam nagle znika sankcja towarzyska za to, że odmówisz wypicia kieliszka. To udowadnia ponad wszelką wątpliwość. To nasze środowisko i gigantyczna presja grupy generują przymus, a nie żadne polskie DNA. Popatrzmy, jak ten nasz krajobraz wygląda obecnie. Dane CBOS z 2019 roku. Zaledwie 33% ankietowanych to zdeklarowani abstynenci. Aż 56% z nas to osoby pijące okazjonalnie. I to jest ogromna grupa ludzi, która jest każdego dnia wystawiana na kulturowe zaczepki, zachęty i tę miękką presję w stylu „ze mną się nie napijesz”. Pozostałe niemal 11% to konsumenci intensywni. Funkcjonujemy w społeczeństwie, które zaprogramowano tak, by używka spajała wszystko. Od spotkań biznesowych przez urodziny cioci, aż po bycie zwykłym plastrem na stres po ciężkim dniu w pracy. I teraz to, co to warunkowanie robi z nami fizycznie. 220 000 to jest potwierdzony, zbadany bilans zgonów, bezpośrednich i pośrednich, wywołanych alkoholem w Polsce w okresie zaledwie 15 lat, do roku 2017. To zatrważająca liczba. A kiedy połączycie to z konsekwencjami dla zdrowia, tysiącami ofiar wypadków drogowych i dramatami przemocy domowej, wyłania nam się obraz niewyobrażalnego, ogromnego kryzysu, zarówno zdrowotnego, jak i społecznego. Płacimy za to również zupełnie inny, gigantyczny rachunek. 186 miliardów złotych rocznie. Tyle, według świetnych analiz makroekonomicznych ze Szkoły Głównej Handlowej, kosztuje nasze państwo ten problem. To jest szacowany roczny koszt społeczno-ekonomiczny. Składają się na to tysiące wyjazdów karetek, ratownictwo, obciążenie całej machiny wymiaru sprawiedliwości, no i oczywiście spadająca produktywność w pracy, czy po prostu niższa jakość życia ludzi. I by uświadomić sobie, jak astronomiczna jest to kwota, te 186 miliardów złotych, to w przybliżeniu absolutny odpowiednik całego rocznego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na ochronę zdrowia nas wszystkich. Cały budżet NFZ-u? A pewnie myślicie teraz, zaraz, ale przecież państwo zarabia na podatkach z alkoholu, prawda? Niestety to kolejny mit. Budżet państwa z podatku akcyzowego pokrywa ledwie od 25 do 30% tych gigantycznych kosztów. Słowem, państwo dokłada do tego interesu miliardy, pokrywając straty wyrządzane na każdym kroku, a nie odzyskuje nawet 1/3 kwoty. To jest po prostu najgorszy możliwy układ. Przechodzimy w takim razie do ostatniej ważnej kwestii. Architekci iluzji. Kto i dlaczego pozwala na ten finansowy i społeczny absurd? Rzućmy okiem na to, jak funkcjonuje mechanizm globalnego lobbingu. Wielki przemysł ma swój staranny, napisany scenariusz, a te strategie są wręcz cynicznie precyzyjne. Po pierwsze, tak zwana substytucja polityki. Kiedy jakiś samorząd chce wprowadzić ograniczenie nocnej sprzedaży, lobbying od razu promuje w zamian, no właśnie, miękkie szkolenia z odpowiedzialnej sprzedaży, celowo zrzucając cały ciężar tego gigantycznego problemu na barki zwykłych pracowników sklepów. Po drugie, budowanie tarczy ochronnej ze stowarzyszenia rolniczych i klubów sportowych, żeby zasłonić się ich autorytetem. A po trzecie, bezlitosny marketing cyfrowy, zalewanie TikToka i Instagrama poprzez influencerów prosto w młode głowy. Kary od instytucji takich jak UOKiK często są tak niskie w porównaniu do zysków, że branża traktuje je po prostu jako wliczone w budżet koszty operacyjne.
Zrozumienie, jak to wszystko działa, jak ten wielki mechanizm wykorzystuje nasze emocje i społeczne przyzwyczajenia, by tworzyć iluzję wolnego wyboru, to pierwszy, kluczowy krok do uwolnienia się z tej matrycy. Przez lata wdrukowywano w nas te sztuczne normy, a my dziś, patrząc na twarde dane, możemy wreszcie spojrzeć na to z lotu ptaka. Dziękujemy serdecznie za Twoją uwagę. Jeśli temat Ci się spodobał, nie zapomnij odwiedzić nas w następny poniedziałek oraz nie zapominajcie o audycji Mariusza w każdą sobotę rano. Bądźcie zdrówcy i nie dajcie się warunkować. Żyjcie świadomie.